Witam Państwa serdecznie. Jeszcze raz witam kanclerza. Drogi Olafie, cieszę się, że mogliśmy się spotkać dzisiaj w Warszawie i to w tym najbardziej takim imponującym formacie politycznym, jakim są konsultacje międzyrządowe, a więc spotkanie obu rad ministrów w jednym miejscu. Było o czym dyskutować. To jest pierwsze tego typu spotkanie od wielu lat i intencją moją i kanclerza było nadanie nowego impetu, nowych impulsów do współpracy polsko-niemieckiej. Nie mam żadnych wątpliwości, a w tych czasach, w czasach wojny, agresji rosyjskiej na Ukrainę, w czasach politycznej dekompozycji właściwie nikt nie powinien mieć wątpliwości, jak ważna jest współpraca polsko-niemiecka i to w takiej przyjaznej atmosferze, przy wzajemnym zaufaniu dla polityki obu państw, ale też dla całej polityki europejskiej i dla przyszłości Ukrainy i całego regionu. Nie mamy wątpliwości. Mamy za sobą wiele godzin rozmów w 4 oczy z kanclerzem w większych formatach i to zostało zwieńczone dzisiejszymi konsultacjami międzyrządowymi. Od początku staramy się budować tę atmosferę wzajemnego zaufania i uczciwej rozmowy wtedy, kiedy mamy różne interesy czy różne punkty widzenia. Rozmowy na temat tego, jak znaleźć wspólne rozwiązanie. Dla mnie priorytetem, pan kanclerz o tym wie, od pierwszego spotkania z nami, dla mnie priorytetem jest oczywiście bezpieczeństwo. Cała Europa, w tym Niemcy, ale Polska szczególnie narażona jest na pewne ryzyka wynikające z geografii i wynikające z faktu, że mamy tak długą granicę i pod bardzo silną presją granicę zarówno z Rosją, Białorusią, jak i granicę z walczącą Ukrainą. I to stwarza bardzo poważne i niespotykane wcześniej problemy dla państwa polskiego. Mamy także zwiększone zagrożenie aktami dywersji i sabotażu wewnątrz Polski. Więc ten priorytet, a więc szeroko pojęte bezpieczeństwo, współpraca militarna, współpraca w kwestii nielegalnej migracji, wspólna praca na rzecz bezpiecznej granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. To są te tematy, na których mi szczególnie zależy. Wykorzystaliśmy ten dzisiejszy dzień, żeby wyjaśnić także różne interpretacje tego, o czym zdecydowaliśmy w czasie ostatniej Rady Europejskiej. I ja z satysfakcją usłyszałem dzisiaj od kanclerza Republiki Federalnej, że Niemcy są oczywiście gotowe wspólnie z innymi państwami europejskimi brać odpowiedzialność za szczelność i bezpieczeństwo granicy zewnętrznej. Nasz projekt zwany Tarczą Wschód wspólnie z projektem państw bałtyckich jest projektem infrastrukturalnym, który ma wzmocnić bezpieczeństwo granicy europejskiej. I nie mam żadnych wątpliwości, że w interesie także państwa niemieckiego jest, aby ta granica była strzeżona w sposób bardzo efektywny i żeby Europa, Polska, Niemcy, Europa były bezpieczne także w przypadku agresji od strony granicy wschodniej. I to wymaga bardzo skoordynowanych i wspólnych działań. Zarówno jeśli chodzi o przeciwdziałanie nielegalnej migracji, oba nasze państwa są ofiarami tej zorganizowanej fali migracji, zorganizowanej przez Putina i Łukaszenkę. Polska, ponieważ atakowana jest codziennie nasza granica, Niemcy, ponieważ są głównym celem nielegalnej migracji, więc mamy tutaj wspólny interes, aby skutecznie przeciwdziałać. I oczywiście i Polska i Niemcy są zainteresowane pełną koordynacją działań na rzecz obrony. Różnie będą różne państwa patrzeć na to, w jaki sposób Europa ma finansować i czy ma finansować na przykład zakupy broni. W jaki sposób angażować powinny się instytucje europejskie w działania bezpośrednio dotyczące obrony. Ale nie mamy wątpliwości i tutaj też z dużą satysfakcją tę deklarację usłyszałem. Nie mamy wątpliwości, że Polska i Niemcy będą współpracowały na rzecz i bilateralnych rozwiązań, ale też na rzecz europejskiej takiej tarczy powietrznej. Co to znaczy w szczegółach? O tym będziemy rozmawiać, nad tym będziemy pracować.
nasze uczestnictwo w istniejącej już inicjatywie na rzecz obrony powietrznej Europy powinno ułatwić dojście do dobrego finału, jakim byłaby ta europejska kopuła dająca europejskie bezpieczne niebo. Natomiast o szczegółach będziemy dalej dyskutować i na pewno dzisiaj lepiej się rozumiemy w tych kwestiach niż wcześniej. Współpraca polsko-niemiecka jest ważna także w, powiedziałbym, wymiarze europejskich wartości i fundamentów. Nieprzypadkowo dzisiaj tak dużo czasu nasi ministrowie poświęcili kwestiom kultury, wartości, praworządności. Bardzo bym chciał i pan kanclerz również ma taką intencję, aby współpraca polsko-niemiecka stabilizowała także Europę jako organizację polityczną, ale żeby także nasze działania stabilizowały i umacniały te podstawowe wartości, które dzisiaj narażone są w wielu miejscach w Europie i na świecie na agresję, na atak radykalnych, ekstremistycznych, politycznych sił. I tutaj jest ta przestrzeń jest stworzona dla naszej współpracy i Polska i Niemcy mogą tutaj, i nasze relacje mogą być pewnym wzorem postępowania dla wielu innych krajów na świecie. Oprzeć relacje polsko-niemieckie o takie wartości jak wolność, ład międzynarodowy, praworządność, bezpieczeństwo, to jest coś, na czym wszystkim powinno zależeć. I będziemy dyskutować o wielu rzeczach przez następne dni, tygodnie, miesiące. Jako historyk jedną lekcję będę miał zawsze i w sercu, i w głowie. Jako historyk i polityk równocześnie. Urodzony w Gdańsku. Polak, który dobrze rozumie wszystkie komplikacje naszej wspólnej historii. I ta lekcja, którą powinniśmy wspólnie wyciągnąć, lekcja zakorzeniona głęboko w historii, jest taka. Żadne narody tak bardzo jak polski i niemiecki nie powinny mieć poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo i ochronę Europy przed agresją z zewnątrz. Polska jako jedna z największych ofiar II wojny światowej, Niemcy jako sprawcy tego nieszczęścia, tej tragedii II wojny światowej, dzisiaj jako narody wolne, demokratyczne, europejskie powinny wspólnie skutecznie zadbać o to, aby Europa była bezpieczna, żeby tragedia wojny nigdy na naszych ziemiach się nie powtórzyła. I dlatego niezależnie od naszych interpretacji, czasami sporów co do detali, co do technik, nie wyobrażam sobie, żeby Niemcy nie stały się wiodącym państwem w kwestii wspólnego europejskiego, w tym polskiego bezpieczeństwa. O tym też długo rozmawialiśmy i bardzo jestem usatysfakcjonowany pełną otwartością i zrozumieniem tej potrzeby ze strony pana kanclerza Olafa Scholza. Nic się nie skończyło, nic się nie zaczęło. Jesteśmy w środku tego długiego procesu, pierw normalizacji stosunków polsko-niemieckich, później budowy wspólnej europejskiej rodziny, której częścią są nasze narody. Relacje polsko-niemieckie przechodziły różne fazy. Jak państwo wiecie, nikt nie odmawia mi kompetencji, jeśli chodzi o relacje polsko-niemieckie. Niektórzy robią to złośliwie, niektórzy z entuzjazmem, ale rzeczywiście wydaje się, że obaj jesteśmy we właściwym miejscu, dbając o to, żeby te relacje były znowu relacjami nacechowanymi wzajemnym zaufaniem, cierpliwością, kiedy trzeba, i jesteśmy na dobrej drodze, aby znów mówić z pełnym przekonaniem o przyjaźni polsko-niemieckiej w tych bardzo trudnych czasach. I wierzcie mi, inne państwa też czekają na ten komunikat. Czy to jest walcząca Ukraina, czy to są inne państwa europejskie. Wszyscy patrzą na nasze relacje z dużą nadzieją, bo one mogą otworzyć dużo różnych ciekawych możliwości dla całej Europy, dla Ukrainy, dla Niemiec i przede wszystkim z mojego punktu widzenia dla Polski. Także dziękuję za to spotkanie. Zaczynamy poważną robotę nad szczegółami. Mam nadzieję, że Niemcy i Polska będą się kojarzyły w całej Europie właśnie z bezpieczną Europą i
i nad tym będziemy intensywnie pracować. Jeszcze raz dziękuję. Bardzo dziękuję. O zabranie głosu poproszę kanclerza Republiki Federalnej Niemiec, pana Olafa Scholza. Ja, sehr geehrter Ministerpräsident, lieber Donald, drogi Donaldzie, dzień dobry po ich freue polsku. mich sehr, heute hier bei Ihnen in Cieszę Warschau się zu bardzo, że sein. mogę być Das ist ein tutaj gutes w Treffen Warszawie. und To jest es dobre hat auch spotkanie wirklich i einen guten Verlauf genommen. bardzo Ich dobrze möchte mich deshalb przebiegło. auch im Namen der ganzen Chciałbym Bundesregierung podziękować w bedanken imieniu całego rządu für die federalnego Einladung za und für die zaproszenie i Gastfreundschaft, die za wir erfahren haben. gościnność. 10 Bundesministerinnen und 10 minister i Bundesminister, ministrów 2 federalnych, Staatsminister 2 und der minister Beauftragte stanu für i Beziehungen pełnomocnik do und spraw Bund stosunków z sind Polski heute przybyło ganz dzisiaj do deutlich Polski. bezeichnet, To jest bardzo welche wyraźny Bedeutung sygnał, gute Beziehungen Polen für die jakie deutsche znaczenie ma dla rządu federalnego dobre Wir haben eine stosunki sehr z klare Polską. Botschaft Mamy im bardzo Gepäck. jasny przekaz. Deutschland und Polen sind gute Niemcy i Polska są Nachbarn, dobrymi enge Partner sąsiadami, und bliskimi verlässliche partnerami i Freunde. rzetelnymi przyjaciółmi. Und wir wollen eine neue Chcielibyśmy Dynamik stworzyć schaffen nową für dynamikę unsere na rzecz Zusammenarbeit naszej in vielen współpracy w Bereichen. wielu Es ist großes dziedzinach. Tkwi Potenzial wielki potencjał für eine noch engere na rzecz Partnerschaft in der jeszcze Zukunft. ściślejszej Mit dem heute współpracy. beschlossenen deutsch-polnischen Dzisiaj Aktionsplan przyjęliśmy vereinbaren wir eine polsko-niemiecki ganze plan Palette działania von Themen i und dzięki Projekten, temu mamy an całą denen gamę Deutschland und tematów Polen i in den nächsten Jahren projektów, sehr konkret nad którymi Polska i Niemcy zusammenarbeiten w werden, kolejnych latach zum będą Wohle unserer beiden ze sobą Staaten, współpracować aber auch z zum Wohle korzyścią dla naszych krajów i dla des dobra Friedens und der Sicherheit in Europa und pokoju w unserer Europie gemeinsamen i bezpieczeństwa i dla naszego globalen dobrostanu. Herausforderungen unserer Zeit können wir Globalne nur gemeinsam angehen. Die Sicherheit Europas nur wyzwania. gemeinsam Tylko wspólnie możemy verteidigen. stawić im czoła i tylko wspólnie możemy zagwarantować bezpieczeństwo Europy. Dlatego te tematy są w centrum tego planu działań i Donaldzie już o tych staraniach mówiłeś. Bliskie partnerstwo między Niemcami a Polską jest dla nas bardzo ważne. Niemcy pragną silnego polskiego głosu w Europie, głosu Polski w Europie. Aby kształtować dobrą przyszłość, potrzebne jest jasne spojrzenie na przeszłość. W tym roku przypada 80. rocznica Powstania Warszawskiego i 85. rocznica straszliwej napaści Niemiec na Polskę. My, Niemcy, podczas II wojny światowej przysporzyliśmy Polsce niezmierzone cierpienie, bezmiar cierpienia. Niemcy są świadome swojej wielkiej winy, swojej odpowiedzialności za miliony ofiar niemieckiej okupacji. I świadome są też zadania, jakie z tego wynikają. Dlatego Niemcy będą starały się, aby realizować wsparcie na rzecz osób ocalałych okupacji. Niemcy chcą wspierać pamięć i upamiętnianie naszej wspólnej historii. W tym celu Gabinet Federalny podjął decyzję o utworzeniu w Berlinie miejsca upamiętniania polskich ofiar II wojny światowej i nazistowskiej okupacji. Dom polsko-niemiecki ma być widocznym znakiem przeciwko zapomnieniu i ma być jednocześnie strogą na przyszłość. Bardzo ważne w tym kontekście jest nasza odpowiedzialność za przeszłość i odpowiedzialność za naszą wspólną przyszłość, za obronność, za obronę naszych wartości, naszego bezpieczeństwa i naszej wolności. Bezpieczeństwo Niemiec i Polski są nierozłącznie ze sobą powiązane. Co to znaczy? Bezpieczeństwo Polski to także bezpieczeństwo Niemiec. Tym się kierujemy jako sąsiedzi, jako sojusznicy w ramach NATO i jako partnerzy w Unii Europejskiej. Nasza solidarność i nasze współdziałanie to jest nasza siła. W tym kontekście będziemy wspierać naszą współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, tak aby zwiększyć nasze możliwości. Konkretnie oznacza to, że chcemy przyjąć rolę liderów w regionie bałtyckim w ramach NATO i w ramach ochrony flanki wschodniej. Putin zniszczył ład pokojowy w Europie i zagraża bezpieczeństwu na kontynencie europejskim. Wspólnie stoimy u boku Ukrainek i Ukraińców w ich niestrudzonej walce przeciwko imperialistycznej wojnie Rosji. Niemcy i Polska to są kraje, które świadczą największe wsparcie Ukrainy pod względem politycznym, militarnym i także jeśli chodzi o przyjmowanie uchodźców z Ukrainy. Dalej będziemy się starać, aby te zadania były przejmowane w Unii Europejskiej solidarnie. Ukraina potrzebuje
potrzebuje naszego wsparcia, tak aby się bronić i tak, aby zapewnić zaopatrzenie w energię i aby właśnie to zaopatrzenie w energię zostało naprawione przed nadejściem zimy. Dlatego jeszcze ściślej będziemy współpracować w dziedzinie wsparcia Ukrainy, także towarzyszyć Ukrainie na drodze do Unii Europejskiej. Nasza wspólna odpowiedzialność dotyczy także Europy. Droga pojednania doprowadziła nas do wspólnej, jednoczącej się Europy. Naszym wspólnym celem jest to, aby rozszerzenie Unii Europejskiej o kolejnych członków stało się niebawem rzeczywistością. Czarnogóra i Mołdawia i Ukraina ostatnio osiągnęły w tym kontekście wielki postęp. Unia Europejska z tego rozszerzenia musi wyjść silniejsza, dlatego potrzebujemy jednocześnie wewnętrzny proces reform w Unii Europejskiej. Rozszerzona Unia Europejska musi być Unią Europejską sprawczą, zdolną do działania. Chcielibyśmy się skupić też na tym, aby nasze gospodarki były jeszcze bardziej konkurencyjne i gotowe na przyszłość. Też w ochronie klimatu będziemy współpracować tak, aby Niemcy i Polska były regionami silnymi pod względem technologicznym. Dlatego cieszę się, że Polska przystąpi do klubu klimatycznego. Dla mnie osobiście to jest bardzo ważna inicjatywa i tutaj chodzi o to, aby przemysł został usprawniony bez uszczerbku dla konkurencyjności. To dotyczy też dróg transportowych i komunikacyjnych. Musimy je rozbudowywać. To jest bardzo centralna kwestia i to nie tylko jeśli chodzi o rozwój gospodarczy i jeśli chodzi o mobilność obywatelek i obywateli, tylko także w kontekście mobilności militarnej i to jest też warunkiem dla bezpieczeństwa. Dobre połączenia transportowe łączą naszych obywateli i to dotyczy też na przykład przeprawy przez Odrę, czy też szybkie połączenia kolejowe między Berlinem a Warszawą. Cieszę się, że w przyszłym roku wprowadzimy w Polsce i w Niemczech polsko-niemiecki bilet młodzieżowy. Dziękujemy Polsce także za niezawodne wsparcie w gwarantowaniu zaopatrzenia w energię, jeśli chodzi o zaopatrzenie w energię rafinerii w miastach Szwed i Leuna bez rosyjskiej ropy. Niemcy i Polska są ścisłymi partnerami i sojusznikami, którzy scalają Europę, bronią Europy i którzy chcą rozwijać Europę na przyszłość, nie zapominając jednocześnie o mrocznych rozdziałach naszej historii. Drogi Donaldzie, dziękuję bardzo serdecznie za przyjęcie nas tutaj w Warszawie i przybywam często i chętnie do Warszawy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Teraz mamy czas na kilka pytań. Bardzo proszę. Daniel Brössler, Süddeutsche Zeitung. Herr Bundeskanzler, Sie haben über die Verantwortung für die Vergangenheit gesprochen und über das Bewusstsein über der Schwere der Schuld. Warum ist es dann nicht gelungen, hier konkrete Maßnahmen und Zahlungen für die noch lebenden Opfer der NS-Herrschaft und der Besatzung zu finden? Diese Opfer sind sehr alt, es gibt, glaube ich, noch 40.000, die haben keine Zeit mehr. Wann soll hier etwas Konkretes kiedy tutaj zostaną podjęte konkretne decyzje i jak to będzie wyglądało. Panie premierze, czy jest pan premier rozczarowany faktem, że nie udało się ustalić konkretnej pomocy dla ofiar okupacji i czy to się da wytłumaczyć opinii publicznej w Polsce? I jak duża część Polaków zdaniem pana uważa, że żądanie byłego rządu dotyczące reparacji na kwotę ponad 1 000 000 euro jest słuszne? Dziękuję. Zunächst mal schönen Dank für die Frage. Dziękuję bardzo. To pytanie jest dla mnie nie do końca zrozumiałe, przecież jest bardzo jasne, że pamięć i przepracowanie historii to jest coś, co się nigdy nie skończy. Niemcy są świadome swojej historycznej odpowiedzialności, a tylko rząd federalny, jeśli chodzi o te kwestie, stoi w bliskim kontakcie z rządem polskim i pracujemy wspólnie nad tym, aby uzyskać poprawy w tym kontekście. Jeśli chodzi o kwestię reparacji.
to wiadomo, jaka jest pozycja rządu federalnego, ale to nic nie zmienia, jeśli chodzi o to, że dbamy, że chcemy zadbać o to, jak możemy poprawić sytuację. I tak jak przed chwilą powiedziałem, proponujemy tutaj działania i też to są nasze własne inicjatywy, ponieważ wierzymy, że mamy tę odpowiedzialność i wszyscy mogą na tym polegać. I na przykład wsparcie osób starszych, osób ocalałych, to jest coś, co dla nas jest bardzo ważne i w tym dziedzinie będziemy działać. Ja nie jestem w żadnym stopniu rozczarowany tą propozycją, tym dobrym gestem ze strony kanclerza i rządu niemieckiego, ponieważ nie ma takich gestów, które by usatysfakcjonowały Polki i Polaków. Nie ma takiej sumy pieniędzy, która by zrównoważyła to wszystko, co stało się w czasie II wojny światowej. I tutaj między nami też nie ma sporu. W sensie prawnym problem reparacji został opisany w traktatach i decyzjach rządowych. Ale są różne konsekwencje i różne wnioski można wyciągać z tego, co tak naprawdę to oznacza. Dla mnie jest ważne, że dzisiaj usłyszałem słowa i deklaracje, które potwierdzają powszechne przekonanie w Polsce, że wymuszone historią zrzeczenie się reparacji nie zmienia faktu, o którym też otwarcie mówił pan kanclerz, także przed chwilą. Ile tragicznych strat w ludziach, w majątku, terytoria Polska poniosła wskutek napaści Niemiec na Polskę. Więc jeśli dzisiaj słyszymy, że Niemcy, nie w kontekście reparacji, tylko że Niemcy są gotowe do takich decyzji, które mogą zadośćuczynić tym, którzy byli bezpośrednimi ofiarami wojny, upamiętnienie, to co dla mnie bardzo ważne, że Niemcy są gotowe wziąć współodpowiedzialność za bezpieczeństwo całego kontynentu, bo patrząc w przyszłość, dla mnie to byłoby największym, najbardziej wiarygodnym takim działaniem, które by w jakimś sensie też odpowiadało na to, co stało się kiedyś. A więc, że Niemcy są gotowe do dużo większej odpowiedzialności za bezpieczeństwo kontynentu, za to, że nie będzie wojny u nas i w Europie. Więc to są wszystko kroki i sygnały w dobrą stronę. Natomiast czy to w jakikolwiek sposób zadośćuczyni straty, jakie Polska poniosła w czasie II wojny światowej? Oczywiście nie. Ja bardzo chcę i pan kanclerz, takie mam wrażenie, też stoi po tej samej stronie. Ja bym bardzo chciał, żeby rozmowa o naprawie krzywd, rozmowa o upamiętnieniu, tutaj jest mowa o pomniku i o tej inicjatywie Domu Polsko-Niemieckiego w Berlinie, i rozmowa o naszej współpracy militarnej na rzecz naszego bezpieczeństwa, żeby to budowało dobre relacje między Polską a Niemcami, żeby to już nigdy więcej nie stało się przedmiotem wojny dyplomatycznej, już nie mówiąc o konflikcie prawdziwym. Jeśli zatem jest jakaś wyraźna różnica między przeszłością, niedawną przeszłością, a tym, co robimy dzisiaj, to będziemy szukać rozwiązań, które usatysfakcjonują Polskę, ale nie w duchu konfrontacji politycznej, tylko wzajemnego zrozumienia. Tak traktuję dzisiejsze słowa kanclerza jako ten krok we właściwą stronę. Przyszłość pokaże, czy te moje oczekiwania i nadzieje są oparte o jakiś taki twardy, solidny grunt, ale jestem przekonany, że na pewno inaczej niż to było w ostatnich latach
będziemy osiągali konkretne efekty. I na nich najlepiej budować także późniejsze zaufanie. Więc rozczarowany to ja jestem historią ostatnich 100 lat tutaj w tej części Europy, jej różnymi epizodami. Natomiast dzisiaj jestem raczej zbudowany gotowością do poważnej rozmowy na ten temat. Bardzo dziękuję. I kolejne pytanie poproszę. Sonia Otwinowska, Polska Agencja Prasowa. Panie premierze, pan mówił o tym, że poszczególne kraje Unii mają prawo decydować o tym, jak będziemy finansować zakupy broni dla Ukrainy, więc chciałam doprecyzować, czy Niemcy tutaj nie zmieniły zdania od czasu szczytu Rady Europejskiej, który odbył się w zeszłym tygodniu. I chciałam też dopytać o te różne interpretacje ustaleń na tym szczycie. Ja nie odpowiadam za to, w jaki sposób anonimowi komentatorzy interpretują zapisy, jakie przyjęliśmy w konkluzjach Rady Europejskiej. I dlatego, ponieważ pojawiają się różne interpretacje i różne opinie w tej kwestii, ja najchętniej odsyłam Państwa wszystkich bez wyjątku do zapisów, jakie uzyskaliśmy na Radzie Europejskiej. I z nich wynika jednoznacznie, że Unia Europejska jest zainteresowana i jest gotowa pracować na rzecz zarówno tarczy wschód, a więc skutecznej obrony granicy wschodniej Unii Europejskiej, i to jest nazwane wprost w konkluzjach. Dedykuję wszystkim konkluzje numer 24 i 26, a także odpowiednie akapity w agendzie strategicznej, jaką przyjęła Unia Europejska. I również po Radzie Europejskiej nikt nie ma wątpliwości, że Europa powinna czuć się także odpowiedzialna za bezpieczne niebo nad Europą. Co ważniejsze, dzisiaj także w rozmowie z kanclerzem Scholzem mieliśmy podobne zdanie, że tak, bezpieczne niebo nad Europą, w niektóre inicjatywy Niemcy i Polska już są zaangażowane, to jest wspólna europejska odpowiedzialność. Pytanie jest, ale to akurat nie było przedmiotem sporu, pytanie jest, kto, w jaki sposób i co ma finansować. I ustaliliśmy, co nikogo nie zdziwi. Już wtedy w Brukseli to umknęło uwadze niektórych, ale to ustaliliśmy i tutaj zarówno kanclerz, jak i ja byliśmy jednoznaczni, że będziemy działać zgodnie z traktatami w tej kwestii. I zgodnie z traktatami Europa może przyjąć część odpowiedzialności za nasze bezpieczeństwo, ale ja nie mam żadnych oczekiwań. My sobie damy radę, my wydajemy 4% na naszą obronę. Ja nie chcę, żeby Niemcy kupowały nam czołgi, w ogóle nie ma tego tematu. My sami realizujemy nasze zakupy i będziemy w tym bardziej efektywni niż jakikolwiek inny kraj w Europie. My nikogo o nic nie prosimy w tej kwestii. My tylko zwracamy uwagę wszystkim, także naszym partnerom niemieckim, że kwestia bezpieczeństwa kontynentu to nie może być kwestia rozdzielnych, a czasami skonfliktowanych, konkurencyjnych inicjatyw. Mamy tych inicjatyw, ja sam nie umiem już zliczyć, ile jest porozumień, formatów, których celem ma być bezpieczeństwo Europy, tylko one właściwie stoją w miejscu. Nasze doświadczenie, jeśli chodzi o dostawy broni dla Ukrainy, i niemieckie doświadczenie, i nasze polskie, pokazuje, że generalnie Europa jest dramatycznie zdezintegrowana, jeśli chodzi o podstawowe koordynacje, współdziałanie na poziomie technicznym, cybernetycznym. My mamy wielkie zadanie do wykonania. Znaczy, tak powiem, ja byłem taki poirytowany, myśmy się wspierali z kanclerzem, ale ta irytacja wtedy w Brukseli, ona wynika i obaj mamy to przekonanie. No już nie można więcej gadać na ten temat. Nie może być tak, jak jest dzisiaj, że my zastanawiamy się, czy za 8 lat będzie odpowiedni sprzęt, bo ta wojna trwa dziś i jutro, pojutrze. I Europa jako całość musi być przygotowana, więc pierwszym zadaniem jest nie dyskusja, kto od kogo kupi czołgi, bo to nie jest na dyskusję na Radę Europejską, ale czy Europa będzie w stanie, ja robię wszystko, żeby tak było, skoordynować te dzisiaj narodowe i czasami konkurencyjne, czasami wielonarodowe, ale ciągle nieskoordynowane działania, szczególnie jeśli chodzi o obronę powietrzną. I dlatego
Tu nie chodzi o to, żebyśmy szukali, wiecie, sensacji, że jest różnica zdań. Niemcy są ostrożne, bo ktoś tam kiedyś powiedział, że będą Eurobonds, znaczy jakieś papiery dłużne europejskie na zakup broni. Niemcy są niechętne, Francja sceptyczna, Holandia przeciw. A ja mówię o jednej rzeczy. My dzisiaj Polska wydaje dzisiaj gigantyczne pieniądze na obronę, na zbrojenia. A ja bym chciał, żeby ten nasz wysiłek był dobrze skoordynowany z innymi wysiłkami państw europejskich. My dzisiaj i finansowo, i technologicznie, Polska, Niemcy, cała Europa, my jesteśmy w stanie, no i to jest oczywiste, być największą siłą także militarną na świecie. Jedynym ograniczeniem jest do tej pory niezdolność koordynacji naszych działań i budowy prawdziwej wspólnoty, jeśli chodzi o przyszłe decyzje technologiczne, zbrojeniowe. Mamy też, i o tym też rozmawialiśmy dzisiaj, pełną świadomość, że świat wokół nas może za rok, za 2 lata zupełnie inaczej wyglądać. Musimy liczyć na siebie. Europa musi liczyć na siebie. NATO będzie i skuteczność NATO będzie zależała od tego, czy Europa się ogarnie w tych sprawach. Przepraszam, mogę godzinami o tym mówić, ale ja po prostu, my to wiemy w Polsce tak na 100%. My nawet jakbyśmy wydawali 10% GDP na obronę, to i tak w przypadku agresji będziemy potrzebowali współpracy z naszymi sojusznikami, sąsiadami. I dlatego my nie spoczniemy, dopóki nie będzie to załatwione i będziemy tłumaczyli do oporu, do skutku, także naszym niemieckim przyjaciołom, jak ważne jest europejskie wspólne planowanie i koordynowanie tych działań. Zapis w konkluzjach jest, a nasze interpretacje będą coraz bliższe. Jestem o tym przekonany. Vielleicht ein paar kurze Bemerkungen von mir. Ich glaube zunächst mal, wir wissen alle, dass wir eine gemeinsame Verantwortung że mamy haben für wspólną odpowiedzialność za obronność i bezpieczeństwo Europy. Dotyczy to wszystkich wymiarów, także jeśli chodzi o granice zewnętrzne i Niemcy o tym dobrze wiedzą i Polska też, pomimo że Niemcy nie mają granic zewnętrznych, to niemniej jednak 300 000 kobiet i mężczyzn przybyło do Niemiec w ramach nielegalnej migracji. Dlatego jesteśmy zainteresowani tym, aby te granice zewnętrzne, tam gdzie są, dobrze funkcjonowały. I to jest przedmiotem polityki mojego rządu federalnego i wspólnie nad tym pracujemy i rozmowy, które prowadziły nasi ministrowie spraw wewnętrznych, tego dotyczyły i kwestie dotyczą tego, jak są kształtowane te granice i kwestie też związane z obronnością i mamy na Litwie brygadę Bundeswehry i kiedy myślimy o obronności powietrznej, to właśnie mamy też na myśli rozwój infrastruktury obronności, tak aby wojska mogły się przemieszczać z Niemiec lub przez Niemcy. To są kwestie, którymi się teraz zajmujemy. Tutaj mówimy jednym głosem. Musimy tutaj przemawiać i mieć wspólne stanowisko i musimy dobrze ze sobą współpracować w ramach NATO i Unii Europejskiej i aby ta współpraca była zwiększona. I to dotyczy też inicjatywy European Sky Shield. Tutaj dołączyło 20 krajów do tej inicjatywy i tutaj chodzi o to, aby mieć wspólne przetargi skoordynowane w ramach Unii Europejskiej i NATO. Potrzebujemy tego. Oczywiście można rozwijać różne systemy, ale najlepiej byłoby, żeby te systemy były identyczne i o tym trzeba rozmawiać i dlatego to jest ważne, ponieważ musimy dysponować systemami, które są sprawne, które są gotowe do działania z Europy czy z innych krajów, tak aby zagwarantować to bezpieczeństwo. I co się z tym wiąże, to coś, co nie broni tylko jednego kraju, tylko cały szereg krajów, dlatego ta współpraca jest konieczna i uzgodniliśmy, że będziemy wspólnie przejmować odpowiedzialność, że wspólnie będziemy bronić swoich granic i to z naszej perspektywy to jest coś oczywistego i tutaj nie ma żadnych wątpliwości. I dziękuję bardzo. Kolejne pytanie. Proszę. Rosalia Romaniec, Deutsche Welle.
Sie versuchen gerade den Weimarer Dreieck wieder zu beleben. Teraz ożywić Und trójkąt habe Frankreich gewählt, weimarski und zwar anders als Ihr we Partner Francji, Emmanuel Macron sich erhoffte. wybory Was bedeutet denn wyszły dieser inaczej niż Wahlausgang für prezydent diese Macron sobie Kooperation, życzył. vor allem eben Wynik im wyborów, co to Blick znaczy auf dla die Verteidigung, współpracy, jeśli auf chodzi die o Unterstützung der obronność, jeśli Ukraine chodzi o und wsparcie auf die Ukrainy, Unterstützung jeśli bzw. chodzi Stärkung der też Ostflanke? flanki wschodniej Wie NATO. sehr wird das gehemmt Jak durch diesen Ausgang der bardzo Wahl? Was schätzen wynik Sie ein? wyborów wpłynie I na te pytanie do pana inicjatywy. premiera Tuska. Pan powiedział, że nie jest pan rozczarowany wynikami planu akcyjnego, planu działania, i że nie oczekuje pan Niemiec, że przyślą tu niemieckie czołgi, ale czego konkretnie priorytetowo pan oczekuje? Jaki konkretny projekt, jeżeli chodzi o właśnie wspólną politykę zbrojeniową czy wspólną politykę bezpieczeństwa, pan teraz oczekuje od Niemiec? Czy dostał pan coś, czego pan wczoraj jeszcze nie dostał albo parę dni temu jeszcze nie miał? Czy mógłby pan coś konkretnego powiedzieć, ponieważ w tym planie jest dużo zamiarów, dużo deklaracji, ale nie ma żadnego konkretnego projektu na najbliższą przyszłość. Schönen Dank für die interessante Frage za to ciekawe zu pytanie. den Jeśli chodzi o deutsch-französisch-polnischen Beziehungen. polsko-niemiecko-francuskie stosunki, o trójkąt weimarski, to jest dobra tradycja i myślę, że mogę powiedzieć w imieniu nas dwóch, że chcemy kontynuować tradycję. Dla nas jest to bardzo ważne, żeby te trzy kraje zastanawiały się na temat przyszłości Europy. Jesteśmy pewni, i to niezależnie od wyniku drugiej tury wyborów parlamentarnych we Francji, że ta współpraca między prezydentem Francji a Donaldem a mnie, ta współpraca będzie bardzo dobra i że będzie podstawą dla współpracy naszych krajów. Jestem tego pewien. Ponadto jesteśmy dwoma krajami bardzo proeuropejskimi i dwoma rządami proeuropejskimi. Wiemy, że przyszłość może być dobra tylko dzięki wspólnemu działaniu i tutaj mamy bardzo konkretne uzgodnienia, jeśli chodzi o to, co będziemy robić. To jest program bardzo intensywny, który wiąże się z ożywieniem naszych stosunków. Wcześniej powiedziałem to podczas spotkania plenarnego i tutaj powtórzę to jeszcze raz, że z mojego punktu widzenia jest to coś bardzo imponującego, ile spotkań bilateralnych i też trójstronnych w ramach Trójkąta Weimarskiego się odbyło niedawno i przed konsultacjami międzyrządowymi i to jest sygnał świadczący o tym, że współpraca jest bardzo żywa, która wynika z potrzeby serca wszystkich uczestników i tutaj wszyscy są bardzo głęboko zaangażowani, tak aby to było zwieńczone sukcesem. Wynik francuskich wyborów to nie jedyny taki dość krytyczny moment, jeśli chodzi o cały świat zachodni. Krytyczny dlatego, bo widzimy w wielu miejscach, nie tylko w Paryżu, wzrost sił, które nazwijmy najdelikatniej, nie kryją swoich eurosceptycznych nastawień. To, co wydaje mi się najważniejsze, to to, aby niezależnie od wyników wyborów w różnych państwach Unii Europejskiej, żeby Unia nie była narażona na jakieś przesadne wstrząsy. I dlatego i o tym jestem przekonany. I do tego namawiałem także w czasie ostatniej Rady Europejskiej. Jest tak ważne, żeby siły umiarkowane, siły rozsądne, siły proeuropejskie, a myślę, że oba nasze rządy reprezentują w sposób niezwykle taki wyrazisty takie podejście, żeby te siły znalazły mądre, przekonujące odpowiedzi na to, co stało się priorytetem dla zwykłych ludzi. Skuteczna walka z nielegalną migracją, bezpieczeństwo, zwiększenie tej samowystarczalności gospodarczej. Kanclerz wspomniał tutaj o potrzebie zwiększenia konkurencyjności europejskiego przemysłu. Musimy być bardziej asertywni wobec świata zewnętrznego.
Nie możemy dalej żyć w tym naiwnym przekonaniu, że globalizacja to są wyłącznie pozytywne skutki. Europa musi stać się silna, pewna taka własnych wartości, własnych racji i twarda wobec świata zewnętrznego wtedy, kiedy tego wymagają nasze interesy. Jeśli zrozumieją to wszystkie siły umiarkowane, że to powinny być nasze priorytety. No, mogę tu mówić też na przykład o trochę innym podejściu do kwestii klimatycznej. Coraz więcej też sił politycznych rozumie, mam nadzieję, że rozumie, że dzisiaj my musimy przede wszystkim pomagać ludziom, którzy już dzisiaj są ofiarami zmian klimatycznych. Że musimy podejmować konkretne działania, które wspomogą ludzi, firmy, rolników w całej Europie, którzy już dzisiaj cierpią z tego powodu. A więc budowanie takiej... Nie zawsze będziemy skuteczni w walce ze zmianami klimatycznymi, ale możemy być o wiele bardziej skuteczni w redukowaniu strat i zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych. Więc takie bardziej zdroworozsądkowe podejście może być najlepszą receptą na populistów, radykałów, eurosceptyków czy jawnie proputinowskie partie w Europie, bo takich też dzisiaj nie brakuje. I dlatego jak głęboko wierzę, to jest polski przykład moim zdaniem, że ktoś, kto reprezentuje umiarkowane centrum, musi być równocześnie silny i zdecydowany w tych najbardziej krytycznych sprawach. I wtedy Europa przetrwa. I wtedy nie będziemy się aż tak bardzo przejmowali wynikami wyborów w jednym czy drugim kraju, pod warunkiem, że to my będziemy silni i zdecydowani w kwestiach obrony, ochrony granic, terytorium, naszej kultury, etc., etc. Dlatego ja taką wagę przywiązuję do relacji polsko-niemieckich, bo wydaje się, że niezależnie od politycznych turbulencji także w naszych krajach, akurat w długoletniej perspektywie Polska i Niemcy będą chyba stabilnymi fundamentami tej Europy centrowej i zdroworozsądkowej. I tym ważniejsze dla przyszłości Trójkąta Weimarskiego jest też możliwie pełne zrozumienie między rządami polskim i niemieckim. Ten action plan, on jest, jak większość tego typu dokumentów, każdy chciałby więcej liczb albo więcej dat, więcej konkretów, ale pamiętajmy, że my ruszamy i to naprawdę z dużą energią do odbudowy tych relacji polsko-niemieckich po dość ciężkim okresie. I generalnie w czasie, który jest trudny dla takich pozytywnych działań, więc okej, ma Pani rację, zawsze może być lepiej, więcej, konkretniej, oczywiście. Ale do tej pory było po prostu dużo gorzej niż jest w tej chwili. To, co ja uważam za dzisiejszy konkret, dla mnie bardzo ważny i bardzo satysfakcjonujący, to, że po wyjaśnieniu nieporozumień mamy jednoznaczną wspólną deklarację, że obrona granicy wschodniej, obrona i ochrona polskiej granicy i terenów przygranicznych z Rosją, Białorusią to jest obowiązek całej Unii Europejskiej, a nie tylko Polski. I że oznacza to gotowość współpracy także polsko-niemieckiej, ale też europejskiej na rzecz wspólnych działań, międzynarodowych działań, na rzecz umocnienia tej granicy poprzez budowę różnego typu infrastruktury. I znowu, ja nie mówię o czołgach. Ma Pani, to nie jest moim marzeniem, żeby czołgi niemieckie tutaj przyjeżdżały, naprawdę. To z różnych powodów nie najszczęśliwszy może, nie najszczęśliwsza metafora tego, czym się zajmujemy. Ale jeśli mamy na przykład problem taki, jak mądrze podejść do Nature Restoration Law, do prawdziwych działań na rzecz na przykład przywrócenia terenów podmokłych, zbiorników wodnych, to mamy bardzo racjonalny plan. Chcielibyśmy, aby te rekomendacje służyły równocześnie wzmocnieniu obrony wschodniej flanki. I nic nie stoi na przeszkodzie i cieszę się, że ten konkret uzyskaliśmy, żebyśmy wspólnie działali tak,
żeby to Europa współfinansowała takie działania, jak na przykład rekonstrukcja mokradeł, zbiorników wodnych, budowa infrastruktury technicznej przy naszej granicy, żeby to robić wspólnie. Na tym może skorzystać natura, znaczy środowisko naturalne, polskie bezpieczeństwo, europejskie bezpieczeństwo. Więc ja nie mam wątpliwości, że po dzisiejszej rozmowie tych konkretów, co możemy robić razem jako ten polsko-niemiecki układ, ale też jako Europa, dotyczy bardzo wielu działań, szczególnie na granicy i w zakresie bezpieczeństwa. I ostatnie pytanie. Dzień dobry, Agnieszka Kuzyk, Polsat News. Ja chciałam zapytać o te ustalenia, w zasadzie deklaracje, które usłyszeliśmy od pana kanclerza. Tu jestem, tak. O te deklaracje, które usłyszeliśmy, jak rozumiemy, stworzenie domu polsko-niemieckiego, czy też zadośćuczynienie dla żyjących ofiar, czy one są właśnie w ramach moralnego zadośćuczynienia realizowane, czy są zaplanowane jakieś kolejne kroki, jeśli tak, to jakie, jeśli można powiedzieć, jaki jest w ogóle termin realizacji tych dzisiejszych ustaleń, no i dlaczego ta decyzja zostaje ogłoszona właśnie dzisiaj? Dziękuję. Ta intencja rządu niemieckiego i kanclerza, mówimy o intencji, nie jest w zamian za coś. Ona wynika z dość oczywistej potrzeby o charakterze też etycznym, ale też politycznym. I to jest potrzeba raczej strony niemieckiej, o tak bym powiedział. Uczciwie sobie to powiedzieliśmy. To w żaden sposób nie zastępuje tego, co Polska straciła z winy Niemiec. W ogóle nie ma o czym nie ma co porównywać. Ale to bardzo dobrze może służyć temu ponownemu otwarciu relacji polsko-niemieckich, bo dobre gesty są w polityce też bardzo ważne. Czy to coś otwiera? Zobaczymy. To niczego nie zamyka, to z całą pewnością. To już jest coś w tak trudnych i delikatnych kwestiach. Tak naprawdę my szukamy z kanclerzem Scholzem też odpowiednich metod, odpowiednich słów, bo obaj zdajemy sobie sprawę, jak ciągle wrażliwych kwestii dotykamy. I tutaj nikt nikogo nie chce, i to na tym polega też efekt dzisiejszego spotkania. Tu nikt nikogo nie chce ograć w tej sprawie. Ja uczciwie mówię, że uważam, że to naprawdę kwestia reparacji. Jedno to jest to formalne zrzeczenie się w czasach komunizmu, a drugie to jest to, co tak naprawdę Polsce wskutek tych strat należałoby się od Niemiec. To są dwie zupełnie różne kwestie. I kanclerz Scholz mówi też otwarcie, i to jest zaleta tego spotkania, że w sensie formalnym i prawnym reparacje z punktu widzenia Niemiec są zamknięte. I ma argumenty na rzecz tej tezy. No w sumie u nas i rząd Lewicy, kiedy rządził, i rząd PiS-u, kiedy rządził, właściwie to jest od wielu lat, raz na jakiś czas potwierdza, że te formalne zobowiązania mówią o zrzeczeniu się z reparacji. No, czy to była pani minister Fotyga, czy to był premier Miller, czy... No, nie ma tutaj żadnych zaskoczeń. Ale najważniejsze jest umieć pootwierać pewne furtki, okna, no, i rozmawiać ze sobą tak uczciwie, z informacją, kto ma jakie ograniczenia, kto ma jakie w tej chwili priorytety, jaka jest sytuacja wewnątrz jednego i drugiego państwa. O tym umiemy otwarcie mówić. Rozumiemy siebie nawzajem. Ja staram się zrozumieć ograniczenia, jakie ma kanclerz. Kanclerz stara się rozumieć ograniczenia, jakie ja mam. I to jest dobry początek do poważnych rozmów na inne tematy. Pytała pani jeszcze o... Tych wszystkich ustaleń i jeśli chodzi o dlaczego dzisiaj? No dzisiaj, bo dzisiaj są konsultacje polsko-niemieckie. One się właśnie zakończyły, ale no, dziwne byłoby, gdybyśmy to ogłosili w czasie spotkań z premierem Portugalii na przykład. Nie byłoby komu tego ogłaszać, więc wydaje mi się, że to jest dość naturalny moment na ogłoszenie tej intencji niemieckiej. I mogę państwa uspokoić, to też dotyczy pierwszego pytania.
w tych pracach naszych zespołów, o tym, jak mają wyglądać konkrety, to wszystko jest o wiele bardziej zaawansowane. Nasi współpracownicy wiedzą na poziomie bardzo konkretnym, co i kiedy można zrobić. Nikt tu nikogo nie pogania w tej kwestii, ale proszę mi wierzyć, że ta sprawa jest już w toku. I pewnie no nie za lata, tylko za kilka miesięcy zobaczycie efekty tej pracy. Alles ist gesagt. Vielleicht deshalb von mir die Ergänzung. Z mojej strony jeszcze uzupełnienie. Was wir tun, tun wir, to, co robimy, robimy dlatego, że to jest nasza potrzeba, dlatego, że czujemy się odpowiedzialni za to w sposób moralny, przejąć odpowiedzialność i dlatego dla nas jest to ważne, że możemy, że wolno nam to zrobić.